Witam wszystkich serdecznie. Dziś pokażę Wam pyszne ciasto bez pieczenia, bananowe, z kajmakiem, bitą śmietaną i budyniową masą. Pyszne, bardzo fajnie się kroi i pięknie prezentuje na stole. Zapraszam na przepis. Przygotowanie naszego ciasta zaczniemy od ugotowania masy. Do tego potrzebujemy jednego całego jajka i 3 żółtka, 140 g cukru, ucieramy, masa wyraźnie pojaśniała, więc możemy dodać mleko. Ja mam przygotowane pół litra mleka, ale z tego dodam tylko trochę. Ja wiem, około 100 ml. Tak mniej więcej. A resztę zaraz zagotujemy. I mieszamy. Dodajemy jeszcze mąkę pszenną. 3 łyżki. I mąkę ziemniaczaną 1,5 łyżki. I również mieszamy, żeby nie było grudek. I gotowe. Musimy teraz zagotować resztę mleka. Włączamy gaz. Wlewamy pozostałe mleko. Do mleka dodajemy jeszcze łyżeczkę cukru waniliowego i czekamy, aż się zagotuje. Wlewamy do niego naszą masę jajeczną i mieszamy energicznie. I gotujemy gęsty budyń. I gotowe. Teraz musimy zaczekać, aż całkowicie wystygnie. Masa budyniowa nam już całkowicie wystygła i to jest bardzo ważne. Nie może być nawet troszkę ciepła. Więc możemy robić dalej. Mam przygotowane 1,5 kostki masła, 300 g miękkiego. Wrzucę sobie je do robota i będziemy ucierać. Do utartego masła będę dodawać po łyżce budyniu, dalej ucierając. Masa gotowa. Mam przygotowaną już blaszkę na ciasto. U mnie jest kwadratowa, 24 cm. Wyłożyłam sobie ją folią spożywczą, żeby mi nic nie przywarło do blachy i nie przeszło metalem. Wyłożę sobie ją teraz herbatnikami. Blaszka wyłożona herbatnikami i na herbatniki wyłożę cieniutką warstwę masy, jak najcieńszą. Na masę lądują banany. Banany pokroję sobie wzdłuż na pół i jeszcze na pół. Banany skrapiamy sokiem z cytryny. Soku. Dłużej zachowają swój
jasny odcień. Takie banany wykładamy na naszą cienką warstwę kremu. Na banany smarujemy znowu kremem, tak żeby po prostu były przykryte. Nie za dużo. Musi nam jeszcze zostać na jedną warstwę. Dajemy kolejną warstwę herbatników. Kolejna warstwa herbatników już gotowa. A herbatniki wykładamy masę kajmakową. Mam tutaj całą puszkę, 510 gram, ale używamy niepełnej. Troszkę zostawimy sobie potem do dekoracji wierzchu. Dosłownie kilka łyżek. A resztę rozsmarowujemy na herbatnikach. Dosłownie tyle na spodzie wystarczy. Na kajmak kolejna warstwa herbatników. Herbatniki na kajmaku mamy wyłożone. Teraz musimy wyłożyć resztę masy budyniowej. Na wierzch już ostatnia warstwa herbatników. I gotowe. Na wierzch musimy jeszcze tylko ubić śmietankę, kremówkę. W szklance mam przygotowane 1,5 łyżeczki żelatyny. Zaleję ją odrobiną wody. Dosłownie 2 łyżkami. Chwilkę zaczekam, aż spęcznieje. Żelatyna spęczniała, dosłownie minęło może minutka, dwie. Wstawię ją teraz na około 20 sekund do mikrofalówki, żeby nam się rozpuściła. Żelatyna się rozpuściła, jest jeszcze bardzo gorąca, więc ją na minutkę odstawię. I w międzyczasie ubiję pół litra śmietany kremówki. Jak już zacznie nam gęstnieć, dodajemy łyżkę cukru pudru i dalej miksujemy na sztywno. I gotowe. Potrzebujemy teraz zahartować naszą żelatynę, tak jak to robiłam już w innych przepisach. Dodajemy łyżkę, 2 śmietany i mieszamy z żelatyną. I następnie szybciutko do masy. Z powrotem i miksujemy razem. I gotowe. Masę przekładam sobie do rękawa cukierniczego, ale oczywiście możecie również po prostu ją rozsmarować po wierzchu. To już jak wolicie. Ja sobie ją przełożę, żeby było troszkę bardziej dekoracyjnie. I będę sobie robiła takie rozetki. Mam o taką ząbkowaną końcóweczkę. Tak przygotowane ciasto wstawiamy do lodówki, najlepiej na całą noc, żeby porządnie stężało, a herbatniki zmiękły. Ciasto stało już całą noc w lodówce. Możemy teraz zająć się kajmakiem, który zostawiliśmy sobie wczoraj. Przełożę sobie go do takiego pojemniczka, z którego będę wyciskać na ciasto. Ale możecie również troszeczkę go podgrzać i po prostu polać po wierzchu łyżką.
możemy zdjąć obudowę tortownicy i kroić. Jest naprawdę pyszne. Jeśli podobał się Wam mój przepis, dodajcie łapkę w górę, naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Próbujcie zrobić takie w domu. Piszcie, czy Wam smakowało. Po więcej pomysłów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com. Do usłyszenia!